Noc piąta jest trochę inna od reszty. Kolorki się zmieniły, jest czerwono. No i gdzie sobie jest, czego mam się spodziewać tej nocy? Cóż, witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj ogarniemy piątą i finalną fabularną noc A Shadow Over Freddy's. Tutaj już widać, że sporo się dzieje, ale zaraz sobie zobaczymy co i jak. Raczej łatwo dojść do tego, w czym tutaj jest problem. Mapa totalnie poszła w kosmos. Już nie potrzebujemy wiedzieć, gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy, bo każde przejście ze strefy w inną strefę przenosi nas gdzieś randomowo po mapie. Nie ma już logicznego celu, sensu w tym, co tam robimy. Ja osobiście lubię sobie wyobrażać, że tej nocy pojawi się Golden Freddy. Całe to zamieszanie to moc Golden Freddy'ego. Fajnie to brzmi, ale nie zwracajcie na to uwagi, to tylko mój headcanon. Fajnie to brzmi, ale nie wydaje mi się, że chcę to brać jakoś totalnie na poważnie. Ale co ważne tej nocy to to, że trzeba domyśleć się, jaki jest teraz nasz cel, bo to może być trochę trudniejsze. Gra nam mówi, żeby uciec, ale jak to zrobić, skoro rzuca nas randomowo na lewo i prawo? Moja pierwsza wizja polegała na tym, że może to jest jakiś swego typu labirynt. Że przejścia nie są randomowe, tylko jest w tym jakaś reguła, że może idziesz o 2 do przodu, a nie o 1, że może ścieżki są losowe, ale każda prowadzi w jakieś konkretne miejsce. Ale cóż, dosyć szybko doszedłem do tego, że tak nie bardzo o to chodzi. Te same ścieżki za drugim czy trzecim podejściem prowadziły w różne miejsca, jest tak niezbyt. Nie było w tym żadnej reguły czy schematu, więc to totalnie w niczym nie pomagało. Moja druga wizja polegała na tym, że może nie mamy gdzieś dotrzeć, co wytrzymać wystarczająco długo, przeczekać aż do 6 rano. W poprzednich nocach niby nas to zabijało, ale może tutaj o to właśnie chodziło. Cóż, myk polegał na tym, że nie do końca rozumiałem mechaniki w tej grze, bo teoretycznie można stać w jednym miejscu przez 6 godzin i kręcić je w kółko czy coś w ten deseń. Ja myślałem, że nie można długo stać w jednym miejscu, bo cienie się zaczną niecierpliwić, ale po prostu źle zrozumiałem jedną z mechanik. Jeśli jeden z cieni wszedł w twoją strefę i będziesz się obijał z wypłoszeniem go, to cię zaatakuje. Ale tak to możesz siedzieć w jednym miejscu ile chcesz, jeśli będziesz wystarczająco szybko ich się pozbywał. Także gdybym to dobrze rozumiał, to raczej bym się domyślił, że przeszukanie do 6 rano nic mi nie da. Ale cóż, stało się, nie ma co narzekać. Dostanę jumpscare od Freddy'ego.
Na logikę poprawnym sposobem na przejście tej nocy jest to, co mówi sam tytuł. Ucieczka. Tylko to nie jest ucieczka, żeby wejść w konkretne miejsce, czy żeby po prostu nie dać się złapać. To ucieczka biegiem przed siebie, nie patrząc do tyłu. Wizja polega na tym, że musimy się śpieszyć, szybko wybierać poprawne drogi. Jak policzyłem, musimy 18 razy przejść do przodu, żeby znaleźć się przy toaletach. Z tego miejsca już tylko jedne drzwi, jesteśmy w safe roomie. Może coś pokręciłem z liczeniem, ale mniej więcej coś tyle. Może trzeba przejść 19 razy i wejście do safe roomu jest 20, a może tu też się liczy wyjście z biura, nie wiem. Co jak co, naszym celem jest przejście około 20 razy z jednej strefy do drugiej i dotarcie w ten sposób do safe roomu. W miarę jak zbliżamy się do końca, coraz głośniej, coraz szybciej leci muzyka w tle, do której zmierzamy. Praktycznie to co zawsze. Muzyka marionetki. I w końcu dochodzimy do końca. Jako że ja zdobyłem wszystkie puszaki w grze, to sięgnąłem specjalne zakończenie, które odblokowało mi Custom Nighta. I cóż, generalnie ten ending jest kijowy. Na dobrą sprawę nawet nie jest jakimś legitnym endingiem. Dlatego też twórca gry Fisno w aktualizacji 1.1.0 bodajże sprawił, że to działa w inny sposób, bo naprawdę nie spodziewał się, że ludzie za pierwszym podejściem zbiorą wszystkie puszaki, a masa osób właśnie to zrobiła. Ci szczęśliwcy, którym się nie udało, zauważyli legitymne zakończenie. Także tak, teraz nie ma żadnego podziału na dwa endingi. Teraz czy zbierzesz pluszaki, czy nie, tak czy tak dostaniesz swoje zakończenie. Zobaczmy jak wygląda. Byłeś kiedyś mężczyzną znanym jako William Afton. W życiu wybrałeś marnowanie czasu na gonienie cieni, odwracanie wzroku od cierpienia innych. Wykorzystując szczątki życia skradzione twoim ofiarom, walczyłeś z wyznaczoną ci śmiercią do twojego ostatniego zgniłego oddechu. Ale po dekadach uciekania od zapłaty zginąłeś, uwięziony w swojej własnej machinacji. Twoje ciało zmieniło się w pył zmierzony w jednej wielkiej metalowej trumnie.
Twoja dusza, teraz goła i bezbronna, została zaciągnięta w najgłębsze otchłanie ziemi i zabrana przez siły, które zadecydują o twoim losie. A ich osąd był jasny. To miejsce zrodziło się z ich osądu. Bezbarwna replika, odbicie miejsca, w którym twoje życie powinno się wpierw skończyć. Zamieszkały przez cienie twojej przeszłości. To twoja kara. Niekończąca się noc, uwięziony w opuszczonej granicy snu, który ty zmieniłeś w koszmar. W miejscu zabaw, które ty zatrułeś swoimi samolubnymi zachciankami. Gratulacje, twoje własne osobiste piekło. Naprawdę na to zasługujesz. Moje zadanie jest skończone. Już próbowałem znaleźć w tobie człowieczeństwo. Twoje szanse na odkupienie są dawno stracone i nie ma nikogo do obwiniania poza tobą samym. W ciągu tych 5 nocy zawiodłeś w pokazaniu żalu za swoje czyny lub troski o cokolwiek inne niż ucieczka z tego więzienia. Sam sobie to zrobiłeś i z tego powodu zostawiam cię twojemu losowi. To koniec, William. Na całe szczęście. Na jakieś swoje osobiste przemyślenia przeznaczę sobie całą noc 6, Custom Night. Tutaj już to dosyć ciekawie ogarnięte, bo nie mamy czegoś takiego jak tryb 4.20, tylko 4.25. Custom Night odblokowuje się po zebraniu wszystkich pluszaków, no to też w Custom Nightie zbieramy pluszaki. Ale możemy szukać jednego, szukać 2, szukać do 5. I to jest mniej więcej cała idea Custom Nighta, łapanie pluszaków, tryb 4.25. Także cóż, głównej fabuły to tyle, podsumowanie w następnym odcinku, ale dziękuję wam za oglądanie. To była cała fabuła A Shadow Over Freddy's, wszystkie kanoniczne noce. Do zobaczenia w następnych odcinkach.